Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Silver Sprout, czyli srebrzysta latorośl, to bardzo dobra, choć niedoceniana i mało znana herbata chińska z prowincji Anhui. Tu, co ciekawe, prowincja Anhui znajduje się na wschód w Chinach i jest to już jedna z ostatnich wschodnich plantacji w ogóle regionów Chin, gdzie w ogóle herbata naturalnie występowała i gdzie jest uprawiana. Jest ta prowincja matką, można by powiedzieć, wielu bardzo docenianych herbat, na przykład Kimuna, bardzo znanego, czy Taipinga. Również Silver Sprout, który zachował angielską nazwę. Jakoś oryginalna chińska nie jest używana powszechnie, tak jak przy wielu takich różnych bardzo tradycyjnych i znanych herbatach. Tutaj mamy Silver Sprout, czyli srebrzystą latorośl. Herbata ta wywodzi się aż z dynastii Song, która panowała od X do XIII wieku w Chinach, gdzie końcówka w ogóle czasów dynastii Song już wiąże się z utratą władzy cesarskiej nad północnymi Chinami, gdzie wkroczyli Mongołowie i wtedy też stolica całych Chin została przeniesiona w te regiony, nie do tej prowincji, bardziej na południe, nad rzekę Jangtzy. Właśnie Anhui to jest prowincja znajdująca się między rzeką Jangtzy a Żółtą Rzeką i to mamy właściwie wszystko, co herbata lubi. Na południu są góry, wyżej mamy już nizinę chińską, i klimat monsunowy. Wszystko idealne, żeby produkować wysokiej jakości herbatę i właśnie z tej prowincji herbaty bardzo są doceniane i wtedy również były, zwłaszcza po przeniesieniu chińskiej stolicy. Właściwie dwór chiński, cesarski zaopatrywany był w herbaty głównie z tego regionu. Tutaj pamiętacie, już o tym wspominałem, należała się cesarzowi danina właśnie z herbaty. Kiedy tutaj dynastia Song zaczęła zmieniać nieco trochę ustrój w kraju, okazało się, że lepiej się wszystkim żyje i również lepiej się żyje rolnikom. Wtedy co prawda pańszczyzna była, ale większość to byli wolni plantatorzy, rolnicy, którzy po prostu oddawali podatek w postaci swoich płodów rolnych, produktów. Tutaj cesarz zaopatrywał w ten sposób swoją armię, która bardzo się rozbudowała. Wiadomo, ciągle wojna z Mongołami, z północnymi Chinami, nagle dwie dynastie, dwie Chiny, dwa kraje, ciągle wojna. I ciągle czegoś potrzeba. Uprawiano więc ryż i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo rolnicza prowincja i właśnie również bardzo herbaciana. Stąd danina, podatek był płacony właśnie w postaci herbaty. I herbata była wtedy popularna zarówno wśród wojskowych, którzy byli żywieni w ten sposób, znaczy nie herbatą oczywiście, ale właśnie z podatków i z daniny, jak i na samym dworze cesarskim. XIII wiek to jest czas, kiedy rozwijają się w ogóle w Chinach herbaciarnie. Tu możemy już mówić o takim podziale na 3 rodzaje herbaciarni. Przede wszystkim herbaciarnie obwoźne i obnośne, czyli małe herbaciane wózki i straganiki, które rozstawiały się tam, gdzie było dużo ludzi. Na jakichś rynkach, w godzinach wtedy, kiedy akurat wędrowano z pracy do domu i vice versa. I wtedy można było sprzedać z takiego wózeczka herbatkę, każdy się zatrzymywał, popijał. Inne herbaciarnie to takie już bardziej restauracje z herbatami. I taka typowa herbaciarnia, gdzie przede wszystkim można właśnie wypić herbatę, i czegoś tam się jeszcze napić, co ciekawe, często wody, źródlanej wody, bo są to też czasy, kiedy duży nacisk kładziono na wodę i gdzie można w ogóle było kupować wodę źródlaną z konkretnych źródeł, cenionych, jak najbardziej nadająca się woda do konkretnych herbat i można powiedzieć, to początek w ogóle butelkowanej wody mineralnej, bo można było po prostu kupić wodę, mimo że ona była dostępna, ale zwracano uwagę, że to nie byle jaka woda musi być. To również jest dowód na to, jak ceniono wtedy herbatę. Herbaciarnie w tamtych czasach były właściwie miejscem, gdzie można było zaznać kultury, gdzie się bywało, gdzie przychodzili wszyscy. Przychodziły najniższe klasy, które powiedzmy miały gdzieś tam jakieś swoje miejsce pod ścianą, na ławce, coś tam herbatkę popijali.
Przychodzili zamożni urzędnicy i różne dostojne osoby. Ci z kolei mieli swoje wypasione, fajne stoliki razem z własnym mistrzem herbacianym, który no jakby nie brał z nimi udziału w rozmowie, tylko przygotowywał dla nich na bieżąco herbatę. To było właśnie takie najfajniejsze miejsce w tej herbaciarni. Ale właśnie te herbaciarnie miały przekrojowo miejsce dla różnych klas społecznych. Nawet nie było takiego podziału. Po prostu tu było zbyt drogo, żeby ktoś usiadł z tych uboższych, więc siłą rzeczy podział robił się sam, ale w takiej herbaciarni, nie mając w ogóle telewizji, jak dzisiaj, internetu, można było się dowiedzieć, co się w ogóle dzieje w kraju, ponieważ tam zawsze się pojawiały osoby, które mogły coś opowiedzieć. Ludzie nadstawiali ucha, przysłuchiwali się rozmowom, czasem się coś ogłaszało w ogóle, jakieś ważne nowiny z kraju, pojawiali się poeci, muzycy, różni recytatorzy, poza tym trupy teatralne, lalkarze. Ciągle się coś działo w takiej herbaciarni. Zauważcie, że no, powiedzmy takie przejawy wyższej kultury były zarezerwowane dla teatru i opery. Ci, którzy się pojawiali tam, właśnie tacy jacyś trubadurzy i miejscowe trupy wędrowne, które coś wystawiały, oni właśnie wystawiały takie krotochwilie dotyczące aktualnej sytuacji w kraju. No, możecie sobie wyobrazić, o czym byłaby dziś na przykład mowa. No, to, co po prostu dzieje się, czym żyjemy. Oni robili sobie takie skecze właśnie na ten temat. Było to łatwiejsze w odbiorze dla każdego i przy okazji można było się dowiedzieć, co to nowego słychać, co się dzieje w kraju. Stąd było to miejsce, gdzie po prostu się chodziło. Nawet jeśli nie na herbatę, to się po prostu przychodziło, żeby się czegoś dowiedzieć, zaznać kultury, coś usłyszeć. I tak właśnie herbata zaczynała być coraz popularniejsza wśród wszystkich klas społecznych. No i tutaj, kiedy już wczuliśmy się w klimat Anhui z dynastii Song, możemy powolutku napić się Silver Sprouta, który wtedy powstał i no, nie był jeszcze najpopularniejszy, ponieważ największą popularność zyskał około 200 lat później w czasach dynastii Ming, która jakoby bardzo ją ceniła i była to w ogóle jedna z ulubionych herbat rodziny cesarskiej. No i pochodziła właśnie stamtąd. Skąd w ogóle Silver Sprout, skąd srebrzysta latorośl? Jest to herbata, która ma taki właśnie srebrzysty pobłysk, taki jakby jedwabisty, nie jest lśniąca, ale nie jest też całkiem matowa. No i taki swój charakterystyczny szarawy, srebrny kolor mają te listeczki. Wynika to z tego, że używa się do ich produkcji najmłodszych listków, które właśnie mają ten kolor. Nie są to herbaty białe, które już rzeczywiście są białe w ogóle i srebrne, ale tutaj jest ta nutka świeżego, młodziutkiego listeczka. Stąd też ta latorośl, kiełek, no, najmłodsze listeczki. Herbata ta jest zaskakująco intensywna w smaku. Bardzo jest garbnikowa, można powiedzieć. Dużo tej taniny się wyczuwa, jest ściągająca, cierpkawa, a zarazem słodka i ma taką bardzo bogatą owocową nutę. To jest no, dość niezwykłe. Często się tutaj opisuje jako powiedzmy posmak białych winogron, posmak agrestu, nieco kremowy wręcz, ale no, kwestia jak to zaparzymy. Ja chciałbym Wam właśnie pokazać, bo zachęcam do eksperymentowania, jak ja lubię, ponieważ akurat w zielonych herbatach ten posmak goryczy, cierpkości tych garbników nie jest tym, czego ja szukam. Wolę ją zaparzyć chłodniejszą wodą, to Wam pokażę. Wychodzi wtedy właśnie mniej garbnikowa, bardziej owocowa i słodka. Eksperymentujcie zawsze sami ze swoimi herbatami, tak jak zawsze mówimy, ma to Wam smakować. Używajcie notatników, timerów, dokładnych wag i notujcie, jak dana herbata najbardziej Wam smakuje, w jakich warunkach zaparzona jest dla Was idealna. Ja chciałbym Wam właśnie Silver Sprouta polecić parzonego chłodniej. Wyśmienita, dokładnie taka jak lubię. Słodka i bardzo wyraźnie owocowa. Naprawdę to jest nietypowe. Czysta herbata potrafi mieć naprawdę tak bogaty owocowy bukiecik, że wręcz zastanawiamy się, czy na pewno jest czysta. Jest czysta.
Polecam szczególnie, że no, możemy się poczuć jak za dynastii Song we wschodnich prowincjach chińskich nad rzeką Jangtzy. Idealna no właściwie na każdą porę dnia, no i dla każdego, kto tylko oczywiście skusi się na czystą zieloną herbatę. Polecam serdecznie i do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl.